Bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Transport Fever. Zgodnie z obietnicą mówiłem, puszczę jeszcze jedną ropną linię. Ten pociąg, który tutaj widzicie. Tak, ta rakieta, dokładnie. To jest pociąg, który będzie woził paliwko do naszego kolejnego miasta, do tego miasta. O tutaj. Tutaj zrobiłem oczywiście okienko dystrybucji. Udało mi się nie wyburzać tutaj żadnych budynków. Udało mi się wkleić tutaj stację bez wyburzania, bo tutaj tych budynków przed chwilą nie było. Puściłem na chwilę grę, aby zarobić trochę pieniędzy przed nagrywaniem, żebyście nie musieli niepotrzebnie czekać, żebym nie musiał wam meandrować, tylko żebyśmy wzięli się w końcu za budowę kolejnej linii. Powiem wam tylko pokrótce, co zrobiłem poza nagraniem, a na koniec przejedziemy się tą linią, którą dzisiaj zbudowałem. I tak, tutaj zrobiłem przejazdówkę na obwodnicę kolejową, nie wiem jak to nazwać, na magistralę, która objeżdża miasto i jedzie w kierunku tych kolejnych miast, tutaj żeby nie blokować tej stacji. Ta stacja jest wystarczająco zatłoczona, jak widzicie. Więc do tego miasta mamy puszczony pociąg bezpośrednio. To będzie pociąg, który będzie rozwijał tam około 60 km na godzinę. Teraz nawet myślę sobie, że za chwilę wymienię na taką mocniejszą lokomotywę, ale to za chwilę, w przyszłości w odcinku, jeszcze może na tym odcinku. Tutaj zajmiemy się rozbudową tej magistrali. Tutaj chciałbym podejść z dworcem, ale zanim to zrobię, chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego. Otóż już chciałem to powiedzieć w poprzednim odcinku, wyleciało mi to trochę z głowy. Jest widz o niku Mr. Szpaku bodajże, tak? Mam tutaj w notatkach, więc ta osoba bardzo przyczynia się do rozwoju kanału, popularyzuje. Z tego co zauważyłem, nawet ściąga nowe osoby, co mnie bardzo cieszy. Jest to osoba oglądająca moje filmy od A do Z, z tego co wynika z komentarzy. I chciałbym bardzo podziękować tej osobie za ten wkład. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jeżeli mnie nadal oglądasz, no to napisz w komentarzu, czy słyszałeś te moje pozdrowienia, czy nie. Zależało mi na tym, żebyś w końcu usłyszał. Dlatego, że myślę, że w pełni sobie ta osoba zasłużyła na to, żeby ją tutaj wymienić. Ale teraz przechodząc do odcinka. Tutaj zrobimy sobie oczywiście crashowanie toru. Zrobimy tak, zrobimy tutaj semafor, no jeden, no tutaj będzie drugi, tutaj, o tutaj. Zrobimy teraz przejazdówkę torów, jesteś tor. Taki szybki przejazd, nie musi być o dużej prędkości, wystarczy mi coś takiego, nie kolego, nie, tak nie, tak nie, bardzo proszę, jeszcze raz, przejedziemy z drugiej strony. No, tutaj regulacja mi nie pozwala, będzie to trochę brzydko wyglądało. Czemu to się tak... Dlaczego? Dobra, zrobimy inaczej. W takim razie zrobimy tak.
ok. I wyrównamy, mam nadzieję, chociaż trochę ten tor. Czy to coś pomoże? Jest trochę... Odrobinkę jest wyżej. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy, żeby to w miarę ładnie wyglądało, no ale... Albo wiem. Zrobię trochę węższą tą przejazdówkę. No ładnie. No dobra, na rzecz wyglądu stracimy trochę na prędkości, ale no zobaczcie, bardziej estetycznie to wygląda. Dobra, i trudno. To jest tylko przejazdówka na tym przed dworcowa, więc bez przesady. No ładnie, ładnie, ładnie to się skraszowało. Wyrównały się te tory. Dobra. Jestem w stanie to zaakceptować. Niech tak będzie. Walczę trochę z drzewami, powiem, poza nagraniem usunąłem mnóstwo drzew okołotorowych. No niektóre drzewa, no na przykład tak jak ten budynek, no wyobrażacie sobie Kazimierza, który buduje, nie wiem, na 1,5 metra od torowiska budynek. Naprawdę? Stary, i nie boisz się? Nie wiem, nie będzie ci przeszkadzało, dymiło, syfiło? No dobra, no okej. Jak lubisz, miej tak. Jedziemy dalej. Tutaj coś takiego. Czy ty mi robisz tutaj babola, pokaż. No jasne, oczywiście. Czy wy to widzicie? No przecież, no miał tutaj możliwość. Dałem tak daleko, że mógł tutaj spokojnie sobie to wyrównać. Nie, oczywiście zrobię jakieś... Ach, Kazimierz. Nie, kolego, tak nie będziemy się bawić. Bardzo cię proszę, zróbmy to porządnie, dobrze? No tak, żeby wstydu chociaż nie było, tak? Już nie mówię, że... Chociaż udawajmy... No... Wy tego, nie wiem, czy wy tego nie widzicie. Ja to widzę. I mnie to troszeczkę... No, odrobinkę mnie to drażni. Dobra, zbudujemy ten tor. Budujemy... Nie. Tutaj tak, tak. Tutaj tak, 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 tak. Dobra, jest. Może być. Dobra, jestem w stanie powiedzieć, że spisałeś się. Tutaj byśmy zrobili w ten sposób. Po co ty mi te góry tutaj budujesz? Ludu kochany. Co to ma być? Weź to obniż, kolego. Naprawdę, nie wstyd ci? Weź to trochę. Stary, no naprawdę. Nie, to tu będę musiał poprawkę strzelić. Dobra, zrobimy tak. No bo on sobie tutaj postanowił oczywiście garba zrobić. Widzicie to? Tylko ja to dostrzegłem. Dobra. Ja wiem, że czasami się czepiam, ale to jest tylko gra, to jest tylko makieta, ale bawimy się i chcemy tutaj mieć na tej makiecie odrobinę realności, tak? Ja nie mówię, że to ma być naprawdę jakaś głębia realności, tak jak jest 100% tak jak jest w realu.
Wiem, że są pewne odejścia i tak dalej, no ale bez przesady, żeby tak pofalowanym torem tutaj przechodzić z jakiegoś powodu. I tutaj bym chciał wejść ze stacją, wiesz kolego, i w tym celu zrobimy tak. Zrobimy tutaj drogę i tutaj drogę. Pasi? Pasi. Teraz jeszcze jakby mi tutaj wszedł dwutorowy. Nie wejdziesz. No dobra. To tylko droga, więc spoko. Odbudują się, naprawdę. Zaufajcie mi. Nikt na tym tutaj nie stracił. Nikogo nie eksmitowaliśmy, więc myślę, że jest w porządku. Coś takiego by mnie interesowało. Pasi mi. Tutaj wystrzelimy prawdopodobnie mostem. Ja tutaj tak patrzyłem przed nagraniem. Zobaczymy. Albo mostem to pokonamy na takim na wzniesieniu. Tutaj może jakiś nasyp zrobimy, kawałek tutaj most. Zobaczymy. Od razu odrobinkę ulepszymy tę drogę. No, może nie tak radykalnie. Może zróbmy to coś takiego. No, a tutaj niech będzie ulepszona, bo tam w razie W. Więc takie coś. I teraz tor poprowadzimy. Ostatnio zrobiłem premierę odcinka. Jedna osoba wypowiadała się w taki sposób, że tam kolej powstała około roku 1825, że tutaj gra trochę tam przekłamuje, że tam jakaś taka historia powstała z tego. No, muszę to troszeczkę zweryfikować. Znaczy, no, powiem tak. Żeby zrozumieć historię kolei, to trzeba wiedzieć o tym, że szerokość torów, to, że mówimy na coś normalnotorowa, szerokotorowa, wąskotorowa, wzięło się stąd, że spopularyzowała się szerokość torów 1435 mm. I taka szerokość mniej więcej obowiązuje w całej Europie. Oczywiście są od tego wyjątki, na przykład Rosja, Hiszpania. Są kraje, które mają węższe tory. Buduje się oczywiście tam stacje, które umożliwiają tam zmianę wózków albo przeładunki. Natomiast normalnotorowa to jest najpopularniejsza po prostu kolej i dlatego ona się nazywa normalnotorowa, tak? To nie jest tak, że ten tor to jest normalny, a ten inny to jest nienormalny, tak? To, że tor w Rosji jest szerszy o carskie przyrodzenie, jak to niektóre mity mówią, to jest mit, po prostu taka przypowiastka. Ktoś tam kiedyś powiedział, że siedział car i powiedział, siedział car, przyszedł tam jakiś inżynier i mówi, a jak budujemy tą kolej? Car mówi, normalnie no zróbcie tam tory, nie ma problemu i tyle. No ale jaką szerokość? No nie wiem, robimy węższe, szersze, czy takie same? A car mówi, a na chuj mi szersze. No i zrobili o przyrodzenie szersze, tak? Żeby tutaj nie przeklinać, bo to dość wulgarny kawał. Natomiast
Kolej sama w sobie, jako taka, powstała dużo, dużo wcześniej. Tory, które są nam znane dzisiaj, kolej jaka nam jest znana dzisiaj, ta parowa, później zmieniana na elektryczną i dieslowską, najpierw dieslowską, później elektryczną, to jest kolej, która, która się spopularyzowała. Natomiast kolejki istniały już dużo, dużo, dużo wcześniej. Około roku 1500 bodajże 25 datuje się pierwsze tory drewniane, tak? Wagony oczywiście przepychane siłą ludzkich mięśni. Później były także wagony, które ciągały bądź napędzane były siłą uciągu konia. Tak to mniej więcej wyglądało. W skrócie. W wielkim, ogromnym skrócie Wam teraz mówię. To nie jest tak, że teraz Wam przedstawiam całą historię kolei. Nie każdy jest tym zainteresowany, nie chcę was zanudzać. Jeżeli Was bardzo interesuje ten temat, specjalnie będę na odcinkach mówił o tym więcej. Tutaj takie coś zrobimy na przyszłość, bo nam się tutaj zaraz zabuduje miasto. I ja bym chciał, żeby to i to i to było w formie nasypu. Damy radę tak zrobić? Ja wiem, że to będzie droższe. No będzie oczywiście. No, damy radę i okej, w porządku. I takie coś by mnie tutaj interesowało. Natomiast właśnie, drogi widzu, jeżeli już mówisz o początkach kolei, zaczynasz jakąś rozmowę, dyskusję, przeczytaj trochę na ten temat, nie wykłócaj się, że takie czy inne koleje się rozpoczęły, czy tam nie twórz jakichś dziwnych historii, że tam gra nagle coś przekłamuje. Gra tutaj jest ustawiona od roku 1800 któregoś tam, dlatego że no nie wiem, interesowałoby Was czy kogokolwiek granie w coś od 1500 któregoś roku, gdzie te wagoniki faktycznie były przetaczane siłą ludzkich mięśni? Naprawdę chcielibyście coś takiego oglądać albo w ogóle w coś takiego grać? Kupić taką grę byście chcieli? Raczej nie sądzę. Myślę, że już ta kolej parowa pierwsza jest wystarczająco powolna i to niektórzy chcą już przeskakiwać do czasów nowoczesnych. No, w dzisiejszych czasach mamy ładniejsze, szybsze te lokomotywy. Te składy jeżdżą z dużo większymi prędkościami. Ładniej, estetycznie wyglądają. Chociaż mnie osobiście, powiem Wam szczerze, bardzo odpowiada kolej parowa. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się lokomotywa parowa i te tematy związane. Stara kolej naprawdę mi się bardzo podoba. Nie mogę tutaj powiedzieć, że bardziej mnie jara dzisiejsza kolej. W dzisiejszej kolei nie podoba mi się to, że są takie jednolite. No są to strzały, no trzeba przyznać, no latają naprawdę, no, są to duże prędkości, jakie w tej chwili pociąg rozwija. Natomiast nie wiem, jakaś taka była ta kolej bliższa ludziom, cieplejsza, nie wiem, sympatyczniej to wyglądało. No i buchało, robiło to jakieś widowisko. Za każdym razem, kiedy wjeżdżało na stację, no, robiło wow, tak? To był wielki, wielki mechaniczny potwór,
który wciągał za sobą wagony, tak jak lokomotywa ruszała się ze stacji, to też było dość ładne z wyglądu przeżycie, takie fajne, ciekawe. Mamy. Dobra, i lecimy dalej. Tutaj mamy tak, więc semafor. Jeśli będzie Was interesował jakiś temat na temat jakiejś wiedzy kolejowej, chcielibyście coś takiego, żebym Wam opowiadał, bardzo proszę. Ja lubię te tematy transportowe, kolejowe. Mogę na ten temat nakręcić parę odcinków. Nie widzę większego problemu. Mało tego, specjalnie dla Was poszukam jakichś takich fajnych ciekawostek. Mogę Wam poopowiadać. Właśnie, jeżeli to naprawdę będzie w odbiorze ciekawe dla Was, czemu nie? Jestem za. Zawsze to jakaś wiedza, zawsze to coś do przodu. Wiedzy nigdy dość. No ale umówmy się. Ja tworzę filmy dla Was i chciałbym, żeby Wam się przyjemnie to oglądało. Jeżeli chcecie, dlaczego nie? Mogę nagrywać o tym, jak powstawała kolej, jak to wyglądało, dlaczego tak, dlaczego inaczej, dlaczego to w ogóle nagle tak eksplodowało po Europie, dlaczego wcześniej tego nie było. I tak samo albo nie będę Wam o tym opowiadał, bo naprawdę jeżeli większość woli po prostu interesuje ich tylko to, jak tutaj buduję, jak tutaj sobie z tym radzę, no i ta tematyka związana tutaj z grą, no to nie będę Wam tutaj głowy zawracał, tak? Natomiast jeżeli faktycznie będzie takie zainteresowanie, dlaczego nie? Ja nie widzę problemu. Jestem za. Tak jak powiedziałem. Ok. I teraz tutaj byśmy chcieli, panie kolego, żebyś zmienił to i pojechał mi w tym kierunku, o tutaj, dobra? I jak będziesz wracał, zahacz łaskawie o tę stację, dobra, a następnie o tę stację. Ok, jesteśmy teraz w domu i stąd tutaj. Dobra, działać będzie. Dobrze. No i musimy tutaj stworzyć oczywiście komunikację miejską, jakąkolwiek. Cokolwiek by to nie miało znaczyć. To ja puszczę ten autobus. Spokojnie, autobusy będą. Chociaż już chyba 906. No to już możemy się tam spodziewać, że już jakichś takich bliżej
O, niech tak będzie. No trochę tak. No dobra. Dobra, okej. No, bez przesady tutaj. Możemy jakąś taką góreczkę usypać, ale bez przesady, tak? Dobra, i tutaj polecimy przystankami. Ja to bym w ogóle to ja bym zrobił tak. Ja bym zrobił tak, 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 tak. A tutaj niech sobie śmignie, taką pętelkę zrobi. O, proszę bardzo i dziękuję, dobranoc. No, na razie to wystarczy. Jak się miasto rozwinie, to ja nie widzę problemu. Wtedy pojedziemy trochę dalej z tą komunikacją. A jak na teraz, to wystarczy. Teraz tak, zajezdnia taka drogowa, pojazdowa, samochodowa jest nam potrzebna, ale wiesz co, może nie tu, tylko ja bym chciał, żebyś ty zrobił się tu. Taka będzie wyrwa, dziurwa, taka wielka, ależ ty duża, taka ogromna. Już popularyzują się pomału samochody. Zobaczcie jak to wygląda, no przecież, no, czy to nie jest ładne stworzenie? No powiedzcie mi, żebyście się nie przejechali czymś takim. Ja jakbym coś takiego miał, to bym tylko takim czymś jeździł. Wcale mi nie jest potrzebne jakieś Porsche do szczęścia. No fajnie by było mieć takie Porsche powiedzmy, ale dużo bardziej by mnie cieszyło takie autko. Nie wiem, takie mi się podobają po prostu. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Każdy ma jakieś zboczenie. Ja mam takie. Dobra, i jedziemy od razu. Zrobimy tak. Tutaj bus 1. Później sobie to opiszę. Nie będę was po prostu teraz gnębił, żebyście musieli patrzeć na to, że tam opisuję tu, bo to zajmuje sporo czasu tak naprawdę. O i taka linia myślę, że jest spoko. Zrobimy cię na przykład żółciutko tym razem, nie? Będzie pasić. Dobra. Takie coś i teraz jakieś pojazdy. Pokaż, co tam masz. Pasażerskie mnie tylko interesują. Dobra. To ja bym chciał taki, żebyś czerwony jeździł. Może takie? Takich jeszcze nie widzieliśmy. No to 2 takie na linię go. Poszło. Widzieliście taki numer? Wóz bez konia. To 6 osób już ogarnia. Ciekawe gdzie ma silnik, pewnie tu. Jakiś zminiaturyzowany. Ale elegancko, no. Bardzo to ślicznie wygląda. No jara mnie coś takiego strasznie. No zobaczcie. I gościu tutaj, ja nie wiem jak tutaj jest to pokazane, tak nie widzę dokładnie, ale on nie powinien mieć kierownicy, on powinien mieć taki suwak tutaj. I to chyba jest taka dźwignia, która steruje kołami. No, prędkość była 20 km na godzinę, więc
kierownica nie była, znaczy no po prostu no, nie było jeszcze pomysłu na to, tak, żeby była to kierownica konkretnie, żeby to było koło. Ale jakiś tam zalążek już jest. Tak. Ja myślę, że to są ostatnie wypusty. Tutaj mamy trochę większy problem, chyba pasażerski. To tutaj było? To tutaj byłeś, ty problemie pasażerski, czy gdzie? Tutaj, aha. No to tutaj mogę pojazdy wymienić. Wymienić mogę na takie. Pokaż mi taki pojazd. Zobaczcie, a tak, tak wygląda. Tak wygląda pojazd już bliższy autobusowi. Tamte, które Wam przed chwilą pokazywałem, to one były wcześniejszymi modelami. Te są troszeczkę nowsze. Logo PKP. Jakby ktoś tutaj... Taki sobie przyjęliśmy tutaj znak. Pytałem Was, czy chcecie taki, czy cargo. Mi się wydaje, że też wozimy ludzi, więc takie cargo, chociaż napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym zmienił logo na PKP Cargo. W sumie kanał jest Cargomaniak, więc możemy iść tym tropem i zrobić w ten sposób. Ale to spokojnie. Powiecie, czy tak chcecie, czy inaczej i będzie ok. Zrobimy. Wszystko jest do zrobienia. Tutaj wywożą chlebki i super. Zgodnie z obietnicą pokażę Wam za chwilę przejazd tą kolejką. Przejedziemy się całą trasą. Ciekawie będzie tutaj pokonywać ten temat. To jest takie skrzyżowanie. Ja jeszcze zobaczę. Poczekajcie. Nie, no jeszcze nie ma szlabanów. Chociaż w 1906 roku już były szlabany. Popularyzowała się już motoryzacja. To nie było tak, że było jakoś dużo tych samochodów, ale jakiś już ruch to generowało. Zresztą jeździły też wozy i inne tego typu rzeczy. Transport jako taki był dość popularnym tematem, więc szlabany już powinny być. Tutaj przyznam, ten wynalazek był. Co prawda były na korbę pierwsze szlabany. Najpierwsze były ręczne. One bardzo krótko funkcjonowały i bodajże w niewielu miejscach. Musiałbym to dokładnie jeszcze zweryfikować, ale one nie były jakimiś popularnymi przejazdami. Po prostu się nie przyjęły. No, dróżnik musiał wyjść, lecieć i ręcznie jeden i drugi szlaban podnosić, tak? Czy tam otwierać, czy zamykać. Ręczne także, ale już na korbę, łatwiejsze w obsłudze, lżejsze były i one się spopularyzowały. Był to dość popularny temat, szczególnie właśnie w Polsce. I takie też były dość często stosowane. A teraz zapraszam Was na przejażdżkę i jeszcze raz Was zapytam o to, czy chcecie tych przejażdżek. Pod ostatnim filmem widziałem komentarze: tak, chcemy. Wypowiadajcie się na ten temat. Ja chcę robić filmy dla Was, pod Was, tak żeby Wam się te filmy faktycznie podobały.
No elegancko to wygląda, naprawdę, no nie wiem. Bardzo mi się to podoba, jak tutaj pokonuje te i cały czas utrzymuje dość wysoką prędkość. Aha, jeszcze zrobię jedną rzecz. Zapomniałem o tym. Najwyżej przejedziemy się jeszcze w drugą stronę. Natomiast zrobimy tak, że wymiana pojazdów i tak. Te zrobimy na czerwono, lokomotywę. Ona już setkę jedzie. Ma troszeczkę więcej mocy. Ja sobie zastopuję tą grę, bo się nie wyrobię, a chciałbym. Dobrze, tak, damy to. Tę lokomotywę. 11 baniek mamy, więc chyba sobie nawet możemy pozwolić na takie rzeczy. I tutaj damy takie wagoniki, troszeczkę może odrobinkę stonowane. Albo takie? Dobra, takie damy. I tych wagoników bym chciał tutaj tak, 10. No, raz, dwa, przepraszam. Paliwko. I teraz raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I to mamy na 100. Jeszcze raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to byś mi wymienił tak. Około 30 wagonów. Tak. Dobrze. Teraz wjeżdża na stację. Wyładuje to, co posiada. A posiada 150 sztuk. Patrzcie, na jaką rakietę teraz wymieniliśmy. To jest jednak długa trasa, więc niech będzie ten pociąg szybszy. Niech będzie szybszy. Pokaż mi tylko się, kolego, jak ty wyglądasz. Dość estetycznie. Zobaczcie, jak ta lokomotywa wygląda. I taka lokomotywa potrafiła rozwijać prędkość do 100 km na godzinę. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w tamtych czasach 100 km na godzinę była to prędkość, którą marzyli absolutnie wszyscy, aby ją pokonać. Naprawdę. Każdy marzył, by przekroczyć magiczną barierę 100 km na godzinę. I takimi lokomotywami, no oczywiście tutaj gra wskazuje na to, że już tak nie jest, ale jeszcze raz bym chciał wejść tutaj i coś Wam pokażę. Tutaj oczywiście jest ograniczenie do 100 km na godzinę i ta lokomotywa była produkowana do 1960 roku. Zapewniam Was, że już taka lokomotywa przekraczała tę prędkość 100 km na godzinę. No tutaj gra po prostu stawia nam pewne ograniczenia, no bo żebyśmy chcieli wymieniać tabór, wiadomo po co to jest tak skonstruowane. Ale faktem było, że bezpieczną, taką normalną prędkością dla tej lokomotywy to było 100 km na godzinę. Faktycznie tak było, więc ta lokomotywa przekraczała tą prędkość, ale no, to robili maszyniści na swoją odpowiedzialność. Zapraszam Was teraz na przejażdżkę. Mam nadzieję jak najdłużej z prędkością właśnie z magicznych 100 km na godzinę. Bawcie się, oglądajcie.
subskrybujcie, łapkujcie w górę, w dół, bo w bok się nie da, więc i zapraszam na kolejne odcinki. Hej, hej, trzymajcie się, hej.